To jest jedna chyba z najlepszych scen biblijnych, tak przynajmniej dla mnie. Chłopak siedział w tłoczni wina, czyli tam dosłownie w masarni, w miejscowości Ofra, czyli miejscowość oznacza miejsce zakurzone, czyli nic tam nie ma, po prostu sama siara, sam pył. Był najmłodszy spośród całego rodzeństwa. Wszyscy jego starsi bracia dawno z mieczami byli na wojnie. Prawdopodobnie byli dla niego bohaterami. Sam pewnie chciał. On nie miał miecza, tylko miał cep. I tym cepem naparzał w zboże. Przypuszczam, że miał najgorsze myśli o sobie. Dlaczego on musi tam siedzieć, dlaczego nie może robić nic sensownego, dlaczego jego bracia walczą, dlaczego są bohaterami, a on tutaj gnije w tej masarni. No i jego życie prawdopodobnie niewiele znaczy. Był najmniejszy w swoim rodzie, tak o nim mówi Księga Sędziów. Miał na imię Gedeon i do niego przyszedł kiedyś anioł pański, właśnie wtedy, kiedy młócił to zboże tym cepem i powiedział do niego jedno chyba z najbardziej ironicznych zdań, jakie Bogu się zdarzyło kiedykolwiek wypowiedzieć. Spojrzał na niego, na tego chłystka z cepem i powiedział do niego: witaj, dzielny wojowniku. Po pierwsze myślę, że próbował tego chłopaka trochę wytrącić z jego smutku i chciał go trochę poirytować, po prostu. A po drugie ten anioł już widział wielkiego Gedeona, wielkiego wodza wojsk, który kiedyś w 300 pokona całą armię wroga, który kiedyś również bez miecza, co ciekawe, wcale nie da mu do ręki miecza, tylko pośle go z garnkiem i z pochodnią, z 300 kompanami, żeby wygrali wielką bitwę. Historia Gedeona to jest historia, kiedy Pan Bóg, patrząc na nic, widzi bardzo wiele. Kiedy Pan Bóg, patrząc na niewiele, widzi jeszcze więcej. To jest historia Boga, który widzi inaczej, niż widzą ludzie. Bardzo lubię Pana Boga ironistę. Bardzo lubię Pana Boga szydercę. Dlatego, że nam strasznie jest potrzebne, żeby ktoś do nas przychodził i mówił: weź się nie ośmieszaj tym całym marnym myśleniem o sobie. My byśmy oczywiście chcieli i bardzo potrzebowali takiego Pana Boga, który przede wszystkim pociesza. I On się też przydaje. Ale myślę, że bardzo często Pan Bóg posługuje się po prostu bardzo sympatycznym i bardzo przyjemnym, ale jednak szyderstwem. Weź nie udawaj, że jest tak strasznie źle. Nie rób z siebie takiej ofiary. Nie rób z siebie takiego niczego. Ja Cię w końcu stworzyłem. Jeśli Cię stworzyłem, to masz to wszystko, czego Ci potrzeba. Oczywiście to nie polega na tym, że my mamy coś, co jest, nie wiem, nieporównywalne z niczym innym i ta zdolność jest w nas. Nie. Pan Bóg tak mówi: tak masz, bo ja Cię stworzyłem, bo ja jestem z Tobą, bo ja potrafię. Nie chodzi o to, żebyś Ty to w sobie zobaczył, żebyś Ty sam udowodnił sobie, że jesteś kimś takim. Nie. Ja to mam. Jeśli ze mną będziesz, to zrobię w Twoim życiu absolutnie wielkie rzeczy. Jak ja lubię polegać na własnych siłach. Jak ja lubię, tylko nie lubię strasznie potem cierpieć i lizać rany właśnie tego lubienia, kiedy polegam tylko na sobie. A ile razy kradnę chwałę Najwyższemu Bogu, który pomaga mi pewne rzeczy dokonać, pewne rzeczy zrobić, swoje obowiązki takie normalne. I wydaje mi się, że to jest o moich siłach, o moich własnych siłach. Cholernie mi się podoba ta przypowieść o Gedeonie, który rusza do walki z 10 000 wojska. I Bóg do niego mówi: za dużo was tu jest. I potem: niech ci, co się boją, idą do domu. Zostaje ich dużo mniej niż połowa. Jeszcze za dużo. Idźcie do rzeki i pijcie wodę. Jak zobaczysz, że jeden podnosi rękę, pije wodę ręką, a drugi chłepta bezpośrednio ze strumienia, to tych zostało ich 300. Czyli niemożliwe, żeby wygrać. I w swoim życiu też widziałem takie sytuacje, że żebym nie miał wątpliwości, kto jest powodem zwycięstwa, zostaje z niczym na starcie. I to w mojej pracy często jest, że siadam do pisania piosenki i nie wiem nic. Nie wiem, nie umiem wątków, nie kojarzę. Nie umiem sobie poradzić, nie wiem, co chcę napisać, nie wiem nic, a za jakiś czas patrzę, jest piosenka, która się urodziła
zupełnie przypadkowo, tak pamiętam jak siostra z programu Ziarno mówi, napisz o świętych. Napiszę coś o kwiatkach, zwierzątkach, Franciszek był święty, taki ulubiony. No to co za problem. Ptaszki, motylki, rozmawiałem, ryby, rozmawiałem z gościem, gość musi być święty i tyle. I wiedziałem, że to by była za prosta droga. Poszedłem gdzieś tam u kolegi, wtedy poszedłem do niego na strych, wziąłem taką pudełko przykrywkę od kartonu do butów, ołówek i mówię, idę coś napisać. Poszedłem na ten strych, mówię, wypada się pomodlić, bo to ma być ważna piosenka o świętych. I zaczynam się modlić, że tutaj niech ta piosenka będzie taka ważna, taka żeby wszyscy wiedzieli, co to jest święty, żeby nie mieli mylnego obrazu świętego, żeby też Pan Bóg tutaj był doceniony w tym wszystkiej piosence i tak dalej. I tak kłamie, znaczy modlę się i kłamie, to wtedy było jedno. I nagle takie oświecenie. Ty, gnoju, nie? Zawsze wszystko robisz dla siebie i żeby tobie bili brawo. Ty, gnoju, zawsze chcesz mieć, brzydkie słowo, sukces. Chcesz, żeby mówili, o, ale napisał, ale zrobił, ale zrymował, ale celnie, ale 2 słowa, a ile mówią. Ty, mówię, kurczę, ty wilku, który karmisz się pochlebstwami, nie? I po prostu się poryczałem i mówię, Boże, to jest prawda, nie? Zawsze robiłem wszystko dla siebie. I nagle mi przyszły takie myśli, bo święty to kocha Boga i życia mu nie szkoda. I święty nic nie potrzebuje, zawsze się raduje. To wszystko, czym ja dzisiaj nie jestem, kiedy pisałem tą piosenkę, zresztą do dzisiaj tak jest. I nagle się okazało, że powstała ta piosenka. Kiedy pisałem te myśli, tylko zapisywałem takie myśli, które mi przychodziły potem, po tym moim bankructwie tej modlitwy. I nagle patrzę, jest piosenka. Cała, od początku do końca i jeszcze refren. Taki duży, taki mały może świętym być. Taki gruby, taki chudy może świętym być. Mówię, tak trzeba zostawić. No i okazało się, że ta piosenka wtedy stała się ważna, kiedy nie polegałem na własnych siłach, na własnym doświadczeniu poprzednich lat z muzyką, z rozmów z dziećmi, tylko polegała na doświadczeniu swojej totalnej niemocy. Tak sobie też myślę, że ten zły wilk, który nam wmawia, że niewiele w nas jest, on się posługuje zazwyczaj w takim działaniu dosyć podstępną taktyką. Dlatego, że on próbuje nas przekonać, że my po prostu sami w sobie mamy coś niezwykłego i potem nas tym rozczarowuje. Na tym polega to nasze skupienie się na sobie, kiedy próbujemy sobie sami wmówić, no co prawda jestem nikim, ale potrafię, ale dam sobie radę, ale sam sobie absolutnie poradzę, że on wie, że się rozczarujemy. Dobry wilk to nie jest wilk, który mówi uwierz w siebie. Nie, to jest wilk, który mówi uwierz we mnie, że ja w tobie potrafię. To jest subtelna różnica, ona jest bardzo ważna, dlatego że można by wywnioskować z tej historii Gedeona, że chodziłoby o to, żebyśmy po prostu uwierzyli w nasze zdolności, żebyśmy uwierzyli, że będą z nas wielcy ludzie. Nie w tym rzecz, to jest pomyłka. Dlatego, że wtedy uwierzymy we własne siły. Nie o to chodzi Panu Bogu. Pan Bóg wie, że nasze siły się wydobędą z nas wtedy, kiedy z Nim będziemy. Wtedy, kiedy one będą nieustannie do Niego podłączone. To właśnie dlatego tak często się zgadza, żebyśmy spotykali takie sytuacje, w których jesteśmy totalnie bezradni. I tam nie chodzi o to, żeby w tych sytuacjach totalnej bezradności mówić sobie, a i tak sobie dam radę. Nie. To są sytuacje po to, żeby sobie powiedzieć, Panie Boże, Ty sobie dasz radę. Ty mi dasz takie siły, Ty tak mnie będziesz wspierał, tak ze mną będziesz, że ja wygram. Pan Bóg często chce być dla nas właśnie takim dobrym wilkiem. To nie jest przyjemny dobry wilk, kiedy człowiek się czuje niezdolny, słaby, sam, nic nie potrafiący. Tylko kiedy się takiemu wilkowi zaufa, to nagle się okazuje, że my rzeczywiście potrafimy, że rzeczywiście dzieją się wielkie rzeczy, ale nie dlatego, żeśmy je z siebie wydobyli, tylko dlatego, że Pan Bóg z nami jest, dlatego, że wszystko w nas jest na Nim ufundowane. Jeżeli czujesz się gdzieś słaby, to nie szkodzi. Nie wmawiaj sobie, że jesteś lepszy niż jesteś. Nie. Zaufaj, że On będzie Cię wspierał. On Cię przeprowadzi przez najtrudniejsze rzeczy.